Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym materiale wideo na kanale. Dzisiaj wracamy do tematu Android TV Boxów, Google TV Boxów, przystawek telewizyjnych. Na kanale gościło wiele modeli, gdzieś tutaj będziecie mieli linka do tych urządzeń, które poprzednio testowałem. Dzisiaj producent, który jeszcze na kanale nie gościł, a mianowicie unblocktech.com z produktem oznaczonym cyfrą 10 i w nietypowym kolorze białym, ponieważ większość boxów telewizyjnych jest tradycyjnie czarna, a dzisiaj mamy taki na przekór kolor biały. A więc nie przedłużając, przejdźmy do materiału wideo. Jeżeli chodzi o opakowanie, to jest bardzo eleganckie, tekturowe, brawo producent, ekologiczne opakowanie. Przypomina trochę produkty Apple bądź też Xiaomi. Mamy stronę internetową producenta, mamy też nazwę producenta Unblocktech i druga strona, tutaj nazwa modelu Ubox 10, specyfikacja podana i poglądowy obrazek, jeżeli chodzi o zdjęcie, jeżeli chodzi o wygląd urządzenia. Mamy dosyć mocną specyfikację, bo 8-rdzeniowy procesor, 4 GB pamięci RAM, 64 GB pamięci wewnętrznej, mamy Androida 12, oczywiście obsługę głosową ze sztuczną inteligencją, Wi-Fi 6 też jest i wsparcie dla nawet 6K rozdzielczości. Mamy dodatkowe informacje, w tym kod QR, który prowadzi do strony producenta. Nie pozostaje mi nic innego jak rozpakować urządzenie. Co otrzymujemy w środku? Instrukcja obsługi. Samo urządzenie jest w kolorze białym. Tutaj mamy wyżłobioną nazwę producenta Unblocktech, również po chińsku. Mamy portów dosyć dużo. Tutaj jest informacja o wersji OS 10, port microSD, port USB również jest. Tylna ścianka urządzenia to port audio-wideo, HDMI oczywiście tradycyjnie. Mamy też RJ45, Ethernet, mamy drugi port USB i port zasilania. W zasadzie moglibyśmy tutaj sobie życzyć jeszcze tylko SPDIF-a, ale mamy za to, słuchajcie, aż dwa porty USB i port microSD, więc przypomina mi ten produkt to, co oferował Leap S1 od Skyworta, od Stronga. Jeżeli chodzi o liczbę portów, to jest jak najbardziej oczywiście zaleta, ponieważ większość Android TV boxów tych portów oferuje znacznie mniej. Warto zwrócić uwagę, że ta obudowa jest bardzo kompaktowa, bardzo cienka. Mamy też z drugiej strony informacje o producencie, stronie internetowej. Model to dokładnie i12 Pro Max. Prąd zasilania do 10 W, czyli 5V 2 A. Spełnione normy. Możliwość montażu, słuchajcie, na ścianie, ale mamy też takie fajne gumowe nóżki, które umożliwiają nam postawienie boxa na powierzchni, na stoliku pod telewizorem, żeby się powierzchnia nie rysowała. Co jeszcze w zestawie sprzedażowym? Mamy pudełeczko z okablowaniem. Tutaj mamy kabelek HDMI. W kolorze również białym. Plus dla producenta. Jak widać, pod kolor producent wszystko zapewnia. Tak samo jak zasilacz. Też jest, słuchajcie, europejski i biały. Czyli nie musimy się martwić, że coś będzie nie pod kolor. Dbałość o szczegóły. 10 W maksymalny
maksymalna moc, więc urządzenie jest energooszczędne. I ostatnia rzecz, pilot. Który oczywiście jest również, jak widać, w kolorze białym. Dobra jakość plastików, słuchajcie. Mamy klawisze numeryczne, duży plus. Na pewno zawsze tego brakuje w większości Android Boxów. Mamy obsługę głosową, aplikacje, no bardzo podobne do standardowych Android Boxów, ale dodatkowo kilka przydatnych klawiszy, jak klawisze numeryczne, jak również tutaj klawisze Learning Keys, czyli klawisze, które prawdopodobnie można wykorzystać do obsługi telewizora. Audio, wideo, TV, głośniej, ciszeń, włączenie, wyłączenie i wyłącznik samego boxa. Jeżeli chodzi o jakość, ja tutaj nie mam zastrzeżeń. Oczywiście dwa paluszki. No tutaj zabrakło tego w zestawie, ale weźmy pod uwagę, że ja ten produkt sprowadzałem z Azji, więc no tutaj ciężko byłoby takie baterie przesłać w zestawie. Miłym dodatkiem od producenta, giftem, jest dodatkowo dołączona klawiatura, pełna klawiatura na Bluetooth z płytką dotykową, która na pewno ułatwi, słuchajcie, obsługę niektórych aplikacji w boxie, tak żeby wpisywać jakieś hasła, co zawsze jest problemem, a tutaj mamy klawiaturkę i możemy łatwiej te dane wprowadzać. Po podłączeniu zasilania samo urządzenie jest bardzo ładnie podświetlane na błękitny kolor, plus dla producenta za naprawdę nietuzinkowy design. Tak prezentuje się główne menu po uruchomieniu urządzenia. Mamy zakładkę Popular, My Favorite. Mamy tutaj Market, gdzie mamy trochę aplikacji do pobrania. Można część pobrać. Mamy przeglądarkę. To jest zakładka producenta z supportem. Mamy też możliwość dotarcia do większej liczby aplikacji. Ja sobie poinstalowałem kilka aplikacji z tego wzbudowanego sklepu. Z takich ciekawszych jest SmartTube i Netflix. Jest też YouTube. Natomiast w ulubionych możemy dodać sobie aplikacje oczywiście ulubione, a w popularnych mamy takie oto aplikacje. Opcję włączenia menu bardziej anglojęzycznego, taką nakładkę. I tutaj mamy Live TV, Looking Back, filmy, animacje, sport dla dzieci, dokumenty. Co do samych parametrów urządzenia, to już Wam tutaj postaram się pokazać, co mamy do dyspozycji. Mamy oczywiście, może zacznijmy od pamięci, a tej pamięci jest naprawdę sporo. Tutaj mamy 55 GB, z czego dostępne jest 50 GB, więc raczej nikomu nie powinno zabraknąć. Jeżeli chodzi o inne kwestie, to mamy oczywiście możliwość ustawiania wielu opcji. Mamy system update. W tej chwili system jest aktualny. Jeżeli chodzi o ustawienie dotyczące obrazu, to możemy tutaj również wybrać, w jakim trybie ma pracować urządzenie. U mnie działa w tej chwili w trybie Full HD.
jeżeli chodzi o ustawienia pozostałe, to możemy oczywiście włączyć tryb koloru. Mamy możliwość włączenia automatycznego HDR-a. Możemy oczywiście wybrać format z opcjami dla HDR10. Niewspierane są Dolby Vision HDR10+. Jeżeli chodzi o wyjście audio, to mamy do wyboru mamy też funkcję pass-through. Zaawansowane funkcje muzyczne, dźwiękowe. Jeżeli chodzi o języki wspierane, to mamy ich sporo. Każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Jeżeli chodzi o samo urządzenie, to działa ono na Android TV 12. Jeżeli chodzi o kanały, to mamy do wyboru, tutaj mamy Włochy, Tajwan, Makao, newsy, filmy, sport, dokumenty dla dzieci, muzyczne, Chiny, Japonia, Korea, Stany Zjednoczone, Kanada, Wielka Brytania, Francja. Mamy też Malezję, Filipiny, Tajlandię, Indonezję, Wietnam, Turcję, Brazylię, Indię, Rosję, prywatne kanały do ustawienia i własną kolekcję. Dokładna lista kanałów oczywiście jest dostępna na stronie producenta. Podsumowując to wideo, urządzenie Unblock Tech jest naprawdę świetnie wykonane. Ma nietuzinkowy design, ciekawe rozwiązanie, jeżeli chodzi o podświetlanie LED. Dodatkowo jest bogate w złącza, a także działa całkiem sprawnie. Producent dorzuca dodatkowo w gratisie klawiaturę na Bluetooth oraz pendrive'a. Urządzenie oparte na Androidzie umożliwia instalowanie dodatkowych aplikacji, natomiast zdecydowanie jest ono zaprojektowane, przygotowane z myślą o tych, którzy szukają IPTV. Po szczegóły dotyczące tego urządzenia odsyłam Was do opisu, gdzie znajdziecie link do strony producenta, a na niej na pewno znajdziecie odpowiedź na większość Waszych pytań, w tym na przykład listę aktualnie dostępnych kanałów IPTV. Napiszcie też w komentarzach, czy jesteście zainteresowani testami innych chińskich boxów, które są mniej dostępne na naszym europejskim rynku. Napiszcie koniecznie w komentarzach. Jeżeli materiał się Wam spodobał, to proszę o łapki w górę oraz subskrypcję kanału, aby nie ominął Was żaden nowy film. Na koniec jeszcze dorzucę Wam kilka innych ciekawych boxów. Hej, hej, do kolejnego materiału.